Chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu z Biblii, bo jakże inaczej. I chciałbym, żebyście go posłuchali. To jest fragment z księgi Tobiasza, który będzie dla nas taką trampoliną do tego, co chciałem wam opowiedzieć. Więc proszę posłuchajcie najpierw. To jest z 6 rozdziału księgi Tobiasza. Może tylko tytułem wyjaśnienia dla tych, którzy nie jarzą, bo tak, że tak powiem, zacznę czytać od razu, że tak powiem, w akcji, w sensie bez narracji. Mamy w księdze Tobiasza do czynienia z taką podróżą. Młody Tobiasz, chłopak, podróżuje w dalekie kraje po to, żeby zdobyć pieniądze i przy okazji, że tak powiem, cel poboczny, który się okaże oczywiście celem głównym, to zdobyć małżonkę. I jesteśmy w takim fragmencie, ten fragment wam przeczytam, żebyście tak wiedzieli, gdzie się znajdujemy, gdzie Tobiasz po pokonaniu tak zwanej wielkiej ryby, to jest na zupełnie inną konferencję, trafia do miejscowości, gdzie za chwileczkę pozna swoją przyszłą żonę. I chciałem, żebyście posłuchali fragmentu, gdzie Tobiasz razem z archaniołem Rafałem, który go prowadzi, Tobiasz nie wie, że to jest anioł, rozmawiają o tym, co się ma wydarzyć za chwileczkę. Kiedy przybyli do Medii i zbliżyli się do Ekbatany, odezwał się Rafał do młodzieńca. Bracie Tobiaszu, on mu odpowiedział, oto jestem, a ten oświadczył. Tę noc musimy spędzić u Raguela. Jest to człowiek z twojego rodu i ma córkę imieniem Sara. A oprócz jedynaczki Sary nie posiada on ani syna, ani córki. Ty między wszystkimi ludźmi jesteś najbliższym jej krewnym. Ona należy się tobie i cały majątek jej ojca słusznie przypadnie tobie jako dziedzictwo. Jest to dziewczę rozsądne, mężne i bardzo piękne, a i ojca ma dobrego. I dodał, prawnie ci się należy wziąć ją za żonę, ale słuchaj mnie, bracie. Ja chcę tej nocy pomówić z ojcem o córce, abyśmy ją dostali dla ciebie jako narzeczoną. A kiedy powrócimy z Raga, wyprawimy z nią wesele. Wiem, że Raguel nie będzie mógł ci jej odmówić lub zaręczyć z innym. Narazi się on na śmierć według wyroku Księgi Prawa Mojżeszowego, bo on wie, że tobie przed innym jakimkolwiek mężczyzną należy się wziąć w dziedzictwie jego córkę. A więc słuchaj mnie, bracie. Pomówmy tej nocy o dziewczynie i zaręczymy ją z tobą. A kiedy powrócimy z Raga, zabierzemy ją i przyprowadzimy do twojego domu. Tobiasz w odpowiedzi rzekł Rafałowi, bracie Azariaszu, ja słyszałem, że ona była wydawana już za 7 mężów i że oni zmarli w swych komnatach małżeńskich tej nocy, kiedy zbliżali się do niej. Słyszałem także, jak niektórzy mówili, że zabija ich jakiś demon. Teraz to ja się boję, ponieważ jej samej nie dzieje się krzywda, lecz ktokolwiek chce się do niej zbliżyć, zabija go demon. Ja jestem jedynakiem mojego ojca i nie mogę umrzeć i tak doprowadzić do grobu życia mojego ojca i matki skutkiem żałoby po mnie. To jest dobry powód, żeby nie umierać. A przecież nie mają drugiego syna, aby ich pogrzebał. On odpowiedział mu na to. Nie przypominasz ty sobie polecenia twojego ojca, który ci rozkazał wziąć żonę z domu ojca twojego. A więc posłuchaj mnie teraz, bracie. Nie martw się o tego demona, ale bierz ją za żonę. Jestem przekonany, że tej nocy otrzymasz ją jako żonę. A kiedy będziesz wstępował do komnaty małżeńskiej, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż to na rozżarzone do kadzenia węgle. Potem rozejdzie się zapach, demon go poczuje i ucieknie i nie pojawi się przy niej już po wieczne czasy. A gdy już będziesz miał się z nią złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się i proście Pana Nieba, aby okazał wam miłosierdzie i was ocalił. Nie bój się, ponieważ od wieków ona jest tobie przeznaczona. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci. Nie martw się. A kiedy Tobiasz słuchał słów Rafała, że ona jest krewną z pokolenia domu jego ojca, zapłonął ku niej wielką miłością i jego serce przylgnęło do niej. Oto Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy od tego fragmentu wyszli i żebyśmy ten fragment potraktowali jako pewnego rodzaju, oczywiście nie dosłowną, ale historię tego, dlaczego, po co i w jakim celu warto poczekać z seksualnością do ślubu. Oczywiście pomijam tutaj
cały taki, że tak powiem, background kulturowy tego fragmentu. To, że tam Żydzi muszą brać za żony kobiety ze swojego narodu, że dobrze, żeby to była kobieta z rodu jego ojca i tak dalej. To pomijam, to nas w tej chwili nie interesuje. To chciałbym, żebyście to zobaczyli w pewnym, uważam, bardzo pięknym obrazie, który opowiada o bardzo wielu z was. Zobaczcie, mamy młodą dziewczynę, Sarę, jak napisane, mężną, mądrą, dzielną i w ogóle piękną, która próbuje 7 razy wejść w związek małżeński. 7 razy poznaje jakiegoś mężczyznę, oczywiście za każdym razem innego, 7 razy buduje związek, 7 razy, że tak powiem, dokonuje się małżeństwo, 7 razy wchodzi do sypialni na noc poślubną, 7 razy to się wszystko kończy na nocy poślubnej, bo faceci giną. Gdybyście poczytali wcześniej Księgę Tobiasza, to byście ją znaleźli, tą kobietę, na początku, to jest w pierwszych rozdziałach opisane, gdzie ona u siebie w pokoju, ona mieszka na takim piętrze, wiesza sobie właśnie sznur pod powałą i chce się powiesić po tych 7 małżeństwach. To jest obraz bardzo wielu ludzi dzisiaj i mam wrażenie, że tak powiem, będzie gorzej. I mam wrażenie, że jest coraz gorzej. W jakim sensie? Moi drodzy, w tej historii nie chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli kobietę, która, nie wiem, miała 7 małżeństw i 7 razy ona czy jakiś tam demon zamordowała swoich panów młodych. Nie. To jest bardzo piękny, biblijny obraz człowieka, który próbuje się zaangażować w związek, który próbuje zbudować na zawsze do śmierci trwającą więź i jak tylko dochodzi do poważnego etapu tego związku, to okazuje się, że nie potrafi. Moi drodzy, ten obraz tej Sary to nie jest obraz kobiety, której giną mężowie w noc poślubną, tylko zauważcie w taki symboliczny sposób. W momencie, kiedy zaczyna się małżeństwo, czyli w momencie, kiedy zaczyna się naprawdę na serio związanie z drugą osobą do końca życia, okazuje się, że to jest niemożliwe, że ona nie jest w stanie tego zrobić. Tylko teraz chciałbym, żebyśmy też dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o to, że to kobieta. Te historie dokładnie tak samo trzeba sobie przeczytać drugą stronę. Czyli możemy tę historię sobie przeczytać. Jest facet, który miał 7 żon i 7 razy próbował zbudować związek i 7 razy nie wyszło. Mało tego. Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach to znacznie bardziej dotyczy facetów niż kobiet. Przepraszam panowie, nie obraźcie się na mnie, ale mam wrażenie, że jest znacznie większy problem z nami niż z nimi. Że kobiety są dużo bardziej gotowe, też przez, że tak powiem, pewne swoje ukształtowanie i stworzenie, do stworzenia trwałych i, że tak powiem, dozgonnych więzi, niż mężczyźni. Więc proszę się nie przyczepić tutaj tego, że mówię tutaj o kobiecie Sarze. Nie chodzi mi to, że to działa tylko w tą stronę. To działa tak samo. Chodzi mi o każdą osobę, która próbuje zbudować związek. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, i to nie jest żadna wiedza odkryta, i to nie jest wiedza tajemna, i to nie jest wiedza kościelna, że ponad 50% małżeństw kończy się rozpadem. I to nie są badania kościelne, bo gdyby można było tak powiedzieć, to by wszyscy powiedzieli, o, to tak Kościół mówi, żeby straszyć. Nie, to są zwykłe świeckie statystyki. To nie są żadne kościelne wyniki badań, jak to się dzieje w Kościele, nie. Ponad 50% małżeństw rozpada się. Mało tego, myślę, że doskonale wiecie, że w tych, powiedzmy tam, nie wiem, 45 czy iluś, które się nie rozpadają, to wcale nie oznacza, że to są świetne małżeństwa, nie? Jest mnóstwo małżeństw, które co prawda się nie rozchodzą do końca życia i do końca życia funkcjonują, ale o tym, żeby tam była mega niewiarygodna jaka więź, to myślę, że wiecie, że to moglibyśmy to skrócić o kolejne, nie wiem, 20-30%, nie? Jeśli w ogóle. Dlaczego to mówię? Moi drodzy, jest bardzo powszechną rzeczą i moje doświadczenie jest takie, że ona się zwiększa, że my nie umiemy i mam wrażenie, coraz bardziej nie umiemy wchodzić w związki, które byłyby trwałe, które byłyby rzeczywiście, że tak powiem, wieczne, jeśli tak to można nazwać, czyli trwające na zawsze, które by się nie kończyły rozstaniem. Takich naprawdę istniejących, jak się okazuje, jest ogromna mniejszość. I ta kobieta, moi drodzy, dlatego wam ten fragment czytam, to jest obraz kogoś takiego. Zauważcie, ta 7, to, że ona 7 razy próbowała. Wiecie, że w Biblii 7 to jest bardzo symboliczna liczba. Ona oznacza tak naprawdę wszystko.
jest 7 dni stworzenia, czyli wszystko. 7 to jest liczba, która dotyczy absolutnie wszystkich możliwych prób. Jest najwyższa liczba tego świata, tak to można nazwać. 8, jak może wiecie, w Apokalipsie oznacza, że świat się skończy. To jest to, co już wyjdzie ponad to wszystko. Czyli kiedy jest mowa o 7, stąd są te wszystkie 77 razy przebaczenie i tak dalej, nie? Czyli po prostu zawsze, wszędzie, za każdym razem. Czyli kiedy mowa o kobiecie, która 7 razy próbowała budować związek małżeński i on nie wyszedł, to chodzi o kogoś, kto nieustannie próbuje się nauczyć relacji i to nie wychodzi. I teraz co się okazuje? Kiedy przed taką osobą staje druga osoba, mówię, to nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. W tym wypadku jest to Tobiasz akurat w tej historii. I któremu anioł mówi, słuchaj, ta babka jest dla ciebie. Ta babka to jest kobieta, z którą naprawdę możesz zbudować mega związek, z którego będą, tak przejście, dzieci, która będzie w ogóle dla ciebie największą radością, którą weźmiesz się do domu. To będzie w ogóle mega super. To on mówi, no ale to się nie da. W takim sensie, no to ona nie potrafi i oczywiście w drugą stronę możemy to tak samo czytać, ja nie potrafię. I zobaczcie, co mu doradza anioł. Anioł mówi tak, Tobiasz, po pierwsze to się nie bój i to jest moja w ogóle, słuchajcie, pierwsza dla was rada, zanim w ogóle dojdziemy do tematu czystości małżeńskiej. Moi drodzy, w bardzo wielu z was jest lęk związkowy. Bardzo wiele z was, jeżeli już byliście w jakimś jednym, drugim związku, który trwał rok, 2, 3, a nie daj Boże, już tam było ich na przykład, nie wiem, 2, 3, 4, a szczególnie jeżeli długo trwały, na przykład 4, 5 lat i się to rozwaliło i możliwe, że zostaliście jeszcze skrzywdzeni, to jest naprawdę duże cierpienie dla was, to w ogromnej liczbie ludzi rodzi się ogromny lęk. Po pierwsze, czy ja w ogóle potrafię, czy to mi się kiedykolwiek uda i tak dalej. Pierwszą rzecz, którą usłyszcie, bardzo was proszę, te słowa anioła, kiedy anioł do tego Tobiasza mówi bardzo jasno. Mówi, nie bój się. Mówi, nie bój się, da się to zrobić. Jeżeli w kimś z was, wiem, że teraz tego nie mówię do wszystkich, ale na pewno jest jakaś taka tu cząstka ludzi, już się zrodziło takie przekonanie, ja znam trochę takich ludzi, którzy już są przekonani, mnie to się już nic nie uda. Ja to jestem już tak beznadziejny, albo już mi się tak wszystko porypało, albo już mam takie doświadczenia, że to będzie cud w ogóle, jak mi się coś uda. Wiem, że to jest tylko cząstka z was, ale proszę was, usłyszcie to, co mówi ten anioł. Nie bój się, da się to zrobić. I zobaczcie, o co anioł prosi Tobiasza. Po pierwsze prosi o to serce, wątrobę i tak dalej. W ten wątek nie wchodzę, bo to jest zupełnie inny wątek i są moje konferencje na ten temat. Co to znaczy? Bo chciałbym się skupić tylko na jednym wątku. Mówi mu, jak już tam wejdziesz, na tą noc poślubną, jak już wejdziecie do tej sypialni, to pierwsze co zrób, to mówi, weź ją na kolana. Znaczy w sensie nie w tym sensie na swoje kolana, nie? Tylko w sensie uklęknijcie na kolana, o to mi chodzi. Weź ją na kolana, w sensie obydwoje uklęknijcie i pomódlcie się przed tą nocą poślubną. Pomódlcie się o to, żeby was Pan ocalił. Słuchajcie, to jest w ogóle jedna z najpiękniejszych dla mnie scen biblijnych. Jak dalej poczytacie Księgę Tobiasza, tam jest zapisane, jak to było. Oni wzięli rzeczywiście po naszemu ślub, zawarli ślub. Wieczorem wchodzą on i ona do komnaty sypialnianej, gdzie mają spędzić noc poślubną. Zamykają się drzwi. Tata z mamą wychodzą przed dom i zaczynają kopać grób pod oknem. To jest przepiękna scena, dlatego że tata z mamą są przekonani, że ona skili 8. I chcą go, jak pisze Księga Tobiasza, chcą go pochować, zanim słońce wzejdzie. W sensie, żeby się sąsiedzi nie zorientowali, że kolejny został skasowany, nie? Więc wyobraźcie sobie, że tak powiem, napięcie tej chwili. Kiedy oni we dwoje wchodzą tam do tego pokoju, siadają na łóżku, słyszą, jak łopaty jadą pod oknem, gdzie tatuś wierzy w swoją córkę. Córko, uda ci się, wiesz? To ja już wykopię grób w razie czego, bo tak w ciebie wierzę. I wtedy Tobiasz, pomyślcie, jakie na nim musiało być napięcie, nie? Przypuszczam, że miał w głowie obraz tych 7 facetów, tak? Którzy już tam gdzieś leżą dookoła tego domu, pod innymi oknami pogrzebani. I co robi Tobiasz? Rzeczywiście pali tą wątrobę i to serce. Mówię, ten wątek nas w tej chwili nie interesuje, to pomijamy, ale potem, jak tylko to zrobi, to klęka razem z nią i zaczynają się modlić. I tam jest bardzo piękna modlitwa. Część z was tę modlitwę pozna dobrze, dlatego że to jest tekst, który się dosyć często, nie zawsze, dosyć często się go wybiera na śluby, bo on jest w tym formularzu ślubnym jako jedno z czytań na ślub, gdzie jest ta modlitwa. Gdzie oni się po prostu modlą o to, żeby Bóg ich ocalił, żeby Bóg pozwolił im przetrwać tę noc. Moi drodzy, co to znaczy? Zobaczcie, że rada anioła jest jedna i bardzo prosta. Oczywiście w symboliczny sposób wyrażona. On mówi tak.
jeśli masz tę kobietę wziąć do swojego łóżka, jeśli masz tego mężczyznę wziąć do swojego łóżka, to jeżeli to ma się nie skończyć waszą związkową śmiercią, no bo na tym polega śmierć tego pana młodego, która się dokonała już 7 razy, czyli jeżeli to wasze wylądowanie w sypialni ma się nie skończyć śmiercią związku, to musicie zrobić jedno. Musicie poprosić Pana Boga, żeby Pan Bóg was w tej sypialni ocalił. Co to, moi drodzy, znaczy? Anioł zdaje się zakładać, oczywiście mówię, traktuję to symbolicznie ten fragment, następującą rzecz. Mówi, ani ty, ani ona nie jesteście w stanie tego zrobić sami. Kiedy robicie to sami, to się to kończy śmiercią związku. Jeśli chcecie, żeby to się nie skończyło śmiercią związku, to uruchomcie Pana Boga, żeby wkroczył w tę rzeczywistość. I moi drodzy, jeżeli macie zapamiętać jedną, jedyną myśl z tej konferencji, oczywiście to nie koniec, zaraz będę tłumaczył dalej. Jeśli macie zapamiętać jedną myśl, to proszę was, zapamiętajcie właśnie tą. Tam, gdzie Kościół, jak mam głębokie przekonanie, idąc za Panem Bogiem, nieustannie krzyczy o tym, żeby poczekać z seksem, z wejściem do sypialni, z wejściem do łóżka, do ślubu, to krzyczy nie: seks jest zły, seks jest grzeszny, seks jest czymś, co jest, nie wiem, niemiłe w oczach Bożych i trzeba go tak pokropić wodą święconą i dopiero jak się go pokropi, to będzie w miarę zjadliwy. Tylko Kościół mówi inaczej. To jest coś tak wielkiego, to jest coś tak niezwykłego, że zwykła pokora mówi: nie dam se rady sam. Moi drodzy, dla mnie to nie jest oczywiście jedyny argument. Tak jak wam powiedziałem, chcę tu wybrać tylko jedną ścieżkę, którą dzisiaj pójdziemy. Dla mnie czystość przedmałżeńska, jeżeli miałbym sobie sam odpowiedzieć na pytanie, gdybym był w sytuacji w tej chwili nie księdza, ale w sytuacji, w której sam byłem kiedyś i niestety tą sytuację przegrałem. Ja niestety nie zachowałem czegoś takiego jak czystość w moim życiu i bardzo tego żałuję. Dużo bym dał, żeby to odkręcić, ale wydarzyło się tak w moim życiu, jak się wydarzyło. Jeżeli miałbym w tej chwili wrócić do tamtego momentu, kiedy jeszcze, powiedzmy, nie byłem tak w drodze duchownej i miałbym z kimś budować związek, to dla mnie argumentem głównym po iluś tam latach mojego życia jest jeden. Ja sam nie umiem dać drugiemu człowiekowi również w tej sferze i również w tej przestrzeni tego, czego on potrzebuje, jeśli nie dostanę tego od Pana Boga. Moi drodzy, dla mnie czystość małżeńska, argument za nią, to jest tak zwany argument z pokory, ze zwykłej pokory. Ja bardzo lubię, kiedy przychodzą do mnie do spowiedzi tak zwani kartkowcy. Nie wiem, czy kojarzycie kartkowca, niektórzy na pewno kojarzycie. Kocham kartkowca. Kartkowcy zawsze są zmorą wszystkich spowiedników. Bo kartkowiec, wiecie, to jest taki ktoś, kto idzie do spowiedzi, ma taką kartkę, którą trzeba podpisać, nie, że był u spowiedzi. To znaczy, że albo do chrztu, albo do ślubu, nie? Bo są zawsze 2 kartki, nie? Albo będzie tym chrzestnym rodzicem, albo do ślubu. Ja kocham kartkowców. Księża zazwyczaj nie lubią kartkowców. Wiadomo, że kartkowiec nie był z 15 lat u spowiedzi. No, zazwyczaj, nie? Został zmuszony aparatem przymusu kościelnego i opresji kościelnej w postaci kartki do tego, żeby pójść do spowiedzi. I on przychodzi. Ja kocham kartkowców, bo kartkowiec, kiedy wchodzi do konfesjonału, znaczy ja mówię wchodzi, bo w Łodzi, w klasztorze, w którym czasem bywam, tam mamy taki konfesjonał, że się nie ma takiej budki, tylko jest pomieszczenie, nie? Gdzie się siedzi po prostu z kimś tak, no tak stołek, nie? I się wchodzi do takiego pokoju. I zawsze jak to jest, najpierw wchodzi kartka i za kartką wchodzi kartkowiec. Dlatego, że on wie, że kartka jest najważniejsza, nie? Bo tą kartkę trzeba podpisać, nie? Ja uwielbiam kartkowców, szczególnie tych ślubnych, co nie? Zawsze przychodzi, właśnie tam średnio 5-10 lat nie byłem u spowiedzi, no i to jest moja pierwsza spowiedź przedślubna. Ja zawsze zadaję kartkowcowi jedno pytanie, znaczy więcej potem, ale jakby na wjazd zawsze jest jedno. On tam powie te swoje grzechy, różne tam powie, co tam się wydarzało. Ja zawsze mówię, słuchaj, tam mówię te grzechy grzechami, mówię, to tam nudne trochę, ale mówię, mam takie pytanie. Mówię, rozumiem, że masz narzeczoną, no bo to jest pierwsza spowiedź przedślubna, rozumiem, że masz narzeczonego tam, jeżeli to jest oczywiście ona, i mówię, słuchaj, rozumiem, że się kochacie. To jest oczywiście, tak, oczywiście. Ja mówię, a czy możesz mi powiedzieć, że kochasz ją, albo ewentualnie, czy kochasz jego?
Tak słuchaj, tak po prostu, tak doskonale, tak, że po prostu tak kochasz, że to się już bardziej nie da. Wtedy uwielbiam, to szczególnie jak jestem w konfesjonale takim z kratkami, uwielbiam patrzeć tam przez te dziurki, co się dzieje na twarzy. Dlatego, że to jest po prostu kabaret. I słuchajcie, przepraszam, mam nadzieję, że się nie obrazicie, nie chodzi o to, że ja się śmieję z penitenta, tylko ja po prostu uwielbiam ten moment. Dlatego, że wtedy jest taki moment takiego totalnego przerażenia i mam wrażenie, że w głowie tego człowieka jest takie zdanie: matko, jest konkurs. W sensie, co mówić? No bo jestem przekonany wtedy i tak zresztą potem, jak często gadam z nimi, to zawsze to wychodzi w tej rozmowie, no, że trzeba powiedzieć coś, żeby mu się to spodobało, bo inaczej nie dostanie rozgrzeszenia, nie? Czyli mam wrażenie, że jest takie szybkie ruszanie oczami, jest takie tak, matko, jak powiem, że nie, to pewnie mi powie, że jest do ślubu się nie nadaje, musimy jeszcze poczekać, bo jeszcze nie kocham. Ale przecież jak powiem, że tak, no jak, no przecież to pycha, to pewnie mi powie, że za bardzo, nie? I jest takie szybko, takie, co mówić, nie? Ja wtedy zawsze uspokajam kartkowca i mówię: kartkowcu, spokojnie, nie ma konkursu. Mówię: mam naprawdę szczere pytanie, w sensie potrzebuję zwykłej twojej odpowiedzi. Skoro się zamierzacie pobrać, rozumiem, że kochasz tę kobietę, nie wątpię w to, skoro chcecie być, to mówię, potrafisz sobie powiedzieć, że ją tak naprawdę kochasz, tak po prostu tak, że I słuchajcie, niestety, większość ludzi, nie wszyscy, ale niestety większość ludzi odpowiada, że tak. Dlatego, że mam wrażenie, że większość ludzi, że tak powiem, jest w takiej pozycji, w takim myśleniu, że musi stanąć na wysokości zadania. No przecież skoro chcę wziąć z kimś ślub, skoro chcę go do końca życia kochać i tak dalej, no to jak mogę powiedzieć, że go nie kocham najlepiej, jak umiem i tak dalej, i tak dalej. Otóż uwaga, to jest najgorsza możliwa odpowiedź. Wiecie, na czym polega ślub? Ślub polega na tym, że przychodzą dwie bidy do kościoła, ładnie się poubierały, bo ładnie, żeby tak nie wyglądało, i stoi jedna bita i mówi tak do Pana Boga: Panie Boże, kocham go, naprawdę, no to wiesz, że tam kocham, no tak jak umiem, ale wiesz, że to lipa jest. Panie Boże, no zresztą spójrz na niego. To się nie da kochać łatwo, nie? Panie Boże, wiesz, że się staram, ale wiesz, że po prostu co się nie odezwę, to chlapnę coś i potem trzeba 2 tygodnie naprawiać. Co potem nie zrobię, to zawsze coś jest nie tak. Nie tak, że ja to robię specjalnie, nie? Nie tak, że ja jestem złym człowiekiem i nie chcę go kochać. Wiesz, że się staram, no i wiesz, co mi z tego wychodzi, nie? To jest tak, jak to mówią, że chcieliśmy dobrze, wyszło jak zawsze, nie? I potem druga bida po drugiej stronie mówi dokładnie to samo. Mówi: no Panie Boże, spójrz na nią. No tutaj to już w ogóle, przecież widzisz, jak jest. Wiesz, że próbuję kochać najlepiej, jak umiem, ale wiesz, że mi to zupełnie nie wychodzi, bo jestem skończonym egoistą, bo mimo, że nie chcę, to cały czas gram na siebie, bo mimo, że próbuję oczywiście się otwierać i próbuję być cały czas dla tej drugiej osoby, to po prostu co jakiś czas, a czasem to jest w ogóle ciągle, wygrywa we mnie szukanie siebie i tak dalej. I takie dwie osoby mówią Panu Bogu bardzo prostą rzecz: Panie Boże, weź, że coś zrób. W sensie, czy Ty możesz w to wejść, bo Ty podobno wymyśliłeś miłość, tak mówią, że to Ty jesteś odpowiedzialny za tę dziedzinę, tak masz na imię w ogóle, że Ty jesteś twórcą tego, co to jest miłość, i czy możesz wejść w to nasze kochanie i zrobić, żeby to nie było takie beznadziejne, tylko żebym ja potrafiła go kochać bardziej i żebym mu potrafiła dać to, czego on potrzebuje. I ona mówi dokładnie to samo, on mówi dokładnie to samo w drugą stronę. Czy możesz we mnie zrobić takie coś, żebym ja mógł jej dać to, czego ona naprawdę potrzebuje? Moi drodzy, to jest nic innego jak zwykłe, szczere przyznanie się do tego, że my naprawdę nie potrafimy kochać. I moi drodzy, jeśli jest tutaj ktoś, kto jest przekonany, że potrafi kochać, że ty to umiesz robić, to wersje są dwie. Albo jesteś świętym i wtedy w ogóle nie ma gadania. Wtedy rzeczywiście tak jest. Tylko ośmielam się powiedzieć: no nie obraźcie się, przepraszam, ale że to nie bardzo jest o nas. Może jest tu ktoś taki, jeden, może dwie osoby, może są. I w porządku, wtedy w ogóle nawet się nie odzywam. Jeśli jest tutaj ktoś, kto naprawdę potrafi kochać i to jest prawda, a nie jego pycha, tylko tak jest, to w ogóle nie ma rozmowy. Albo jest druga wersja, my się po prostu oszukujemy. I kochani, jedną z najpiękniejszych rzeczy w małżeństwie jest właśnie to, że stoją dwie osoby i mówią Panu Bogu, jedynemu, który, jak się zdaje, kochać potrafi,
Czy mógłbyś coś zrobić, żeby to we mnie było większe? Czy mógłbyś coś zrobić, żeby to we mnie było większe, jedna i druga strona? I moi drodzy, kiedy Kościół mówi, poczekaj z tą dziedziną do tego momentu, to mówi bardzo prostą rzecz. Mówi, to co chcecie zrobić jest tak super, to jest tak wielkie. Słuchajcie, to jest w ogóle największa rzecz, jaką ludzie mogą zrobić w życiu. To jest podstawowe powołanie każdego mężczyzny i kobiety. Pan Bóg to powołanie czasem zawiesza tylko i wyłącznie, bo ma robotę do wykonania. Każdy z nas ma, ze mną łącznie, ja również mam powołanie do małżeństwa. Każdy, jak tu siedzimy, każdy ksiądz w tej parafii, każda zakonnica, gdzie tu jest, my wszyscy mamy takie samo powołanie do bycia mężem i żoną. To jest podstawowe powołanie każdego człowieka i Pan Bóg tylko czasem zawiesza to, bo mówi, słuchaj, no kurde, no nie radzę, potrzebuję kogoś, no. Weźmiesz mi to, zostawisz tam tylko na moment, bo to tylko do śmierci. Uwaga, tylko do śmierci. Zostawisz to, ja po śmierci jestem kawaler stanu wolnego. No, drogie panie, strzeżcie się. No nie, no tak, no ja ślubowałem do śmierci. Mało tego, jeżeli są jakieś małżeństwa, drogie panie, wy też tego do śmierci ślubowałyście. No powaga, jesteście do wzięcia po śmierci. I słuchajcie, Pan Bóg czasem na sekundę, bo naprawdę nasze życie to jest sekunda względem wieczności, na sekundę mówi, weź z tym poczekaj, bo mam robotę, w sensie potrzebuję, żeby mi tam ktoś pomógł w czymś. I stąd się bierze czasem, że ktoś nie jest małżonkiem. Ale moi drodzy, wszyscy jak tu jesteśmy, najważniejsze życiowe zadanie, jakie mamy, to jest takie, żeby być mężami i żonami. I moi drodzy, to jest największa rzecz prawdopodobnie, jaką zrobicie w życiu. A przynajmniej taką mam nadzieję. To, że się nauczycie kochać, to, że też sprawicie, że z tej miłości powstaną nowi ludzie i tak dalej. I słuchajcie, w tym czekaniu do ślubu jest tylko jedno. Nie chodzi o to, jak idziesz do łóżka przed ślubem, to masz grzecha. Znaczy, uwaga, masz w ogóle, tak? Masz. Tylko to nie o to chodzi, kochani. Naprawdę nie o to chodzi. Idźmy dalej, żeby nie zostać tylko na czymś takim. Moi drodzy, dlaczego to też jest tak strasznie ważne właśnie w związku mężczyzny i kobiety? Kochani, nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, że jeśli chodzi o seksualność, to seksualność mężczyzny i kobiety to są absolutnie dwa różne światy. Ale nie tak, że trochę podobne i tylko lekko anatomicznie inaczej skonstruowane, tylko to są w ogóle, to są po prostu dwie planety. To, co znaczy seksualność u mężczyzny w jego funkcjonowaniu, w jego ciele, w jego myśleniu, w jego emocjach, w tym, co się w nim dzieje i to, co jest, to, czym jest seksualność u kobiety. To są dwie zupełne sprawy. Jeżeli panowie myślicie, że kobiety, które na przykład macie w związku albo które zamierzacie mieć w związku, myślą o seksualności tak samo jak wy, to jesteście w jednym z najgłębszych błędów świata. Jeśli wy, drogie panie, jesteście przekonane, że on zrozumie twoje myślenie o seksualności i będzie patrzył na tą seksualność tak jak ty, to jesteście w jednym z najgłębszych pomyłek świata. Ktoś mi kiedyś pokazywał taki obrazek bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Takie dwie tablice rozdzielcze. Jedna tablica rozdzielcza, po prostu 50 000 bezpieczników, przewodów, połączeń, przełączeń, zlutowań, no po prostu masa, nie? Po prostu totalny chaos. Podpisane seksualność kobiety. Druga tablica rozdzielcza, wielka, pusta tablica, jeden włącznik, on, off. Seksualność mężczyzny. Słuchajcie, oczywiście, że to jest uproszczenie, tak? Zdaję sobie z tego sprawę, ale uwaga. Panowie, seksualność w mężczyźnie to jest jedna z najprostszych spraw świata. Ja nie chcę być ani dosadny, ani wulgarny, ale panowie, u nas, że tak powiem, akt seksualny to jest mniej więcej minuta 45. No tak, ja nie mówię, że nie da się dłużej, nie? Tylko chodzi mi o to, że jakby, jak to można od tak? No można, panowie, myślę, że to wiecie. Mężczyzna może zawsze, w każdych warunkach, z każdym, bez względu na porę, bez względu na sytuację życiową, bez względu na obiekt, nie ma żadnego znaczenia. No tak, słuchajcie, ja nie mówię tego negatywnie, panowie, tak jesteśmy skonstruowani. Mężczyzna jest tak skonstruowany, że to naprawdę potrzeba minuta 40, żeby przeszedł od bodźca wzrokowego przez ukrwienie ciało jamiste, wzwód i tak dalej. Przecież nie chcę tego tłumaczyć, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I to trwa naprawdę minutę 45, jak dobrze pójdzie. Uwaga, u kobiety seksualność to jest zupełnie coś innego.
u kobiety w ogóle dojść do czegoś takiego jak gotowość do seksualności z mężczyzną, to są po prostu lata świetlne w porównaniu do tego włącznika on-off. Bardzo często słyszę taki argument, ja kocham to. Możliwe, że Jacek Polikowski wam o tym mówi. Nie wiem, o czym wam mówi Jacek Polikowski, on często to powtarza, ale uważam, że to jest genialna w ogóle myśl. Ja to rzeczywiście doświadczyłem tego już gadając z parami po prostu milion razy. Są takie obawy bardzo często słyszę od młodych ludzi, którzy są jeszcze przed ślubem, nie? Szczególnie takich, którzy właśnie już mieszkają razem. O tym wam będzie mówił Piotrek Pawlukiewicz, nie? Ale właśnie wypróbujmy się, nie? I w ogóle ta myśl nie jest głupia, nie? No skoro mamy całe życie spędzić razem, no to przecież warto by wiedzieć, tak, jaki jest ten ktoś tak dokładnie, co mnie czeka, jak on funkcjonuje, jak on myśli, czy jest brudas, czy nie brudas, sprząta, czy nie sprząta i tak dalej. Nie? No warto by tego doświadczyć, nie? I jedną z dziedzin, którą często się mówi dzisiaj w świecie, no przecież bardzo trzeba się też zobaczyć, czy my do siebie pasujemy seksualnie, nie? Czy seksualność między nami zadziała. Ile to ja usłyszałem takich historii, że proszę ojca, bo my czekaliśmy z seksem do ślubu, no i po ślubie się okazało, że my w tych dziedzinach to zupełnie, no my zupełnie do siebie nie pasujemy. W sensie, że gdybyśmy to wcześniej wymurowali, to byśmy się chyba nie ożenili, bo to zupełnie ona jest gdzieś indziej, ja jestem gdzieś indziej. Uwaga. Słuchajcie, dopasowanie seksualne może się wydarzyć na dwóch poziomach, tylko i wyłącznie. Na poziomie fizycznym, no bo to jest jeden wymiar seksualności. Wiemy, że nie jedyny. Seksualność to nie jest tylko fizyka, w sensie chodzi mi fizyczność, ale to jest fizyczność, czyli to, co się dzieje w naszych ciałach. No i drugi poziom seksualności, to, co się dzieje na poziomie naszych psychiki, emocji, więzi i tak dalej, nie? Uwaga! Jeśli chodzi o tą pierwszą, czyli dopasowanie fizyczne, uwaga, eureka będzie teraz. Każdy mężczyzna na świecie pasuje do każdej kobiety na świecie. Jak się ich tylko w odpowiednią stronę złoży, bo można tam poprzekręcać, nie? Ale jak się chłopa i babę przyłoży odpowiednimi stronami i się ich złoży, uwaga, uwierzcie mi, pasuje. Znaczy, przepraszam, bo ja wiem, że to brzmi absurdalnie, tak? Oczywiście mamy tam margines, jakiś, nie wiem, 1% ludzi, którzy mają pewne problemy, ale to nie są kwestie dopasowania, tylko to jest na przykład chory, a to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast normalny mężczyzna, czy 99% ludzi na świecie, normalna kobieta, 99% kobiet na świecie, pod względem fizycznym pasują do siebie seksualnie. I błagam was nigdy, bo to już jest w ogóle absurdalne, aż mi głupio jest o tym mówić. Błagam was nigdy nie idźcie w te wszystkie rzeczy, jakieś rozmiary, czy to coś jest, przepraszam, no za duże, za małe. To są tak absurdalne rzeczy. Ja nie mogę tego słuchać. No naprawdę. Drodzy panowie, uwierzcie mi, że będziecie idealnie pasować do waszej pani. Drogie panie, uwierzcie mi, że idealnie pasujecie do waszego pana, miejmy nadzieję, przyszłego męża. Uwaga, pod względem fizycznym naprawdę nie trzeba tego sprawdzać, czy to wszystko się dopasuje, czy to trafi tam, gdzie trzeba. Będzie dobrze, naprawdę. Uwaga, pod względem psychiczno-emocjonalno-więziowo jakimś tam, uwaga, eureka! Żaden facet na świecie nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. Uwaga, naprawdę. Żaden facet w tym sensie psychicznym i tego, czym dla niego jest seks, nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. I jak sobie myślicie, że nie wiem, rok, czy półtorej, czy 2, czy 3, albo poczekajmy nawet 5 lat współżycia nas dopasuje również psychicznie, to się głęboko mylicie. Jacek Polikowski, to takie zdanie, które bardzo lubię, mówi: dopasowywanie psychiczne w rzeczywistości seksualności mężczyzny i kobiety trwa do końca życia i kończy się śmiercią jednego z partnerów. Więc na tym to polega. Nie, kochani, naprawdę, to jest robota do końca życia. Dlatego, że to nie jest umiejętność techniczna, to nie jest umiejętność fizyczna, tylko dopasowanie psychiczne, dopasowanie tego, czego potrzebuje druga strona, to jest poszukiwanie do końca życia. I kochani, nie jest tak, że jak sobie przez 2-3 lata coś tam popróbujecie, to będziecie lepiej dopasowani. Nie. Nie, kochani. Naprawdę nie zrobicie tego przed ślubem. Jeżeli ktoś ma taki argument, że to musimy sprawdzić, to jest do niczego argument, dlatego że on wam nic nie da. Mało tego. Kochani, chciałbym jeszcze, że 2 rzeczy myślę, bo może jak się uda, to ze 3. Dużo mamy godzinę w ogóle? Macie jakiś zegarek?
Za 15, łomatko. Idźmy w jeszcze jedną rzecz. Kochani, ta rzeczywistość seksualności, uważam, że jest w niej też coś bardzo pięknego z jednego prostego powodu. Nie wiem, czy jest w was takie przekonanie, bo ja wiem, że to nie wszyscy ludzie muszą myśleć tak jak ja i broń Boże nie wymagam, żebyście myśleli tak jak ja. Tylko ja kiedy sobie myślę, ja czasem sobie myślę o tym, co to by było, jak gdybym miał żonę. Ja bardzo mam ogromne pragnienia małżeńskie i rodzicielskie i tak dalej. Uważam, że to dobrze, bo normalny chłop powinien mieć takie pragnienia. Czasem sobie o tym myślę. Nie to, że tam planuję jakieś drogi, nie? Nie. Tylko czasem sobie myślę, jakby to było. Ja wiem, że to byłaby tragedia, bo ja bym tę kobietę doprowadził do zgonu w ogóle w rok, nie? Ze mną by nikt nie wytrzymał. Dlatego jestem w zakonie. Bracia moi ledwo dają radę, a dopiero co jakby ktoś mnie miał cały czas. Ale czasem sobie o tym myślę. I myślę sobie, że jedną z super rzeczy, która się może dokonać w małżeństwie i która się może dokonać szczególnie właśnie też w tej dziedzinie, jest taki moment, gdzie jeden człowiek drugiemu człowiekowi daje prawo do wszystkiego, co w nim jest. Zauważcie, że kiedy myślimy o małżeństwach, no to nie do pomyślenia, przynajmniej dla normalnego człowieka, bo ja wiem, że są odchyły, ale dla normalnego człowieka jest nie do pomyślenia na przykład, że mam żonę, tak? Mam żonę, jesteśmy już małżeństwem, to jest moja żona, to jest moja jedyna kobieta. Nie do pomyślenia jest, jak dla mnie, mówię, no są różne rzeczy na świecie, ale dla mnie się w głowie nie mieści. I jak ja sobie pomyślę, że ktoś inny, jakiś chłop, wziąłby moją kobietę i był z nią tak blisko, jak ja z nią jestem. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Ja nie mogę czasem zrozumieć, wiecie, że są te różne takie nurty na świecie dziwne, o tych takich wolnych związkach i tak dalej, nie? Słuchajcie, ja spotkałem w ogóle takich ludzi, ja takich ludzi czasem spowiadam. Ja nie mogę się nadziwić, kiedy widzę faceta, który mi opowiada o tym, że spotykają się z innym małżeństwem, no i jest taki czworokąt, taki swingers party, nie? Że spotykają się małżeństwa różne, no i się wymieniają partnerami. Jak ja sobie pomyślę, jak ja bym zobaczył i jeszcze bym na to patrzył, że moja żona, ja bym go zabił. Ja bym mu powyrywał ręce, nogi, głowę bym go rozerwał. Nie wiem, co bym mu zrobił w ogóle, nie? I on bym może oszczędził, nie? A nie, słuchajcie, dla mnie to jest nie do pomyślenia. I ja mam nadzieję, że większość z was ma takie coś, że to wam się nie zgubiło. Bo niestety mam wrażenie, że na świecie się coraz bardziej to gubi. Ale mam taką cichą nadzieję, że większość z was, jak sobie o tym myśli w ten sposób, to sobie myśli, Boże, no jak? Jak można własną żonę dać komuś innemu? I jeszcze na to patrzeć na przykład, nie? I teraz uwaga. Myślę, że co do tego w większości, może nie wszyscy, ale w większości jesteśmy zgodni, nie? Że jak się już ma żonę, ma się męża, no to przecież nie do pomyślenia, żeby zupełnie spokojnie komuś innemu ją oddawać. Ja sobie kiedyś pomyślałem, słuchajcie, przecież to dokładnie tak samo działa w drugą stronę, no. W sensie do tyłu. Jak jest pięknie, jak jest cudownie. Ja słuchajcie, nie mówię tego z wyrzutem, bo ja sam bym tego nie mógł zrobić. No nie mógłbym tego zrobić. Ale jak jest cudownie, kiedy staje kobieta przed mężczyzną, wtedy, kiedy mają ślub, nie? I ona mówi do niego tak. Marian. No co się śmiejecie, no? Imię jak, bardzo piękne imię, no, od Maryi. Marian. Ona jest Grażynka, nie? I mówi. Maryś. Słuchaj, jak się Maryś urodziłam, mózgu jeszcze nie miałam, w sensie miałam tam ten organ, ale w ogóle nie czaiłam jeszcze. Maryś, wszystko we mnie czekało na ciebie. Po prostu Marian wszystko oczekiwało, że ty kiedyś przyjdziesz. Marian, jak miałam 8 lat, byłam w podstawówce i taki się krzyku zakręcił. Marian, no tak myślałam, no dać mu coś, nie dać. Nie. Wszystko na ciebie czekało. Marian, jak miałam 15 lat, wszystko czekało na ciebie. Marian, jak miałam 20 lat, to już po prostu już nie mogłam w ogóle wytrzymać tęsknoty, może cię jeszcze nie znałam, ale już wiedziałam, że po prostu, że ty jesteś i że wszystko czeka. Słuchajcie, drogie panie, nie macie czegoś takiego, że on gdzieś tam jest na świecie? Wiesz, to jest takie total romantiko, nie? Bo to faceci mają trochę mniej, niektórzy tak, ale kobiety szczególnie, nie? No, przecież większość z was, słuchajcie, to jest w ogóle totalna bzdura, ale większość z was ma takie przekonanie, nie? Że jest tam gdzieś mi ktoś przeznaczony, taka druga połówka. Ja to kocham te teksty na tych ślubach, nie? Że oni się wreszcie znaleźli. Szukali się po całym świecie. Błądzili. I w końcu się znaleźli. I są tu razem. I się złożą jak takie dwa puzzle.
To jest oczywiście totalna bzdura, tylko to nie jest na tą konferencję, ale uważam, że jest w takim pragnieniu coś bardzo pięknego. W takim sensie jest tam gdzieś ktoś tylko mój, tylko dla mnie. Ja wiem, że to jest w ogóle egoistyczne pragnienie, zdaję sobie z tego sprawę, ale uważam, że jest jakieś piękno w tym egoizmie. W sensie taki mój. I słuchajcie, jak jest pięknie, jak facet może powiedzieć dokładnie to samo. Kiedy mówi Graszka, wszystko we mnie od zawsze, nikomu nic nie dałem. Masz po prostu 100. I teraz uwaga, ja chciałbym, żebyście dobrze usłyszeli, dlatego że ja wiem, że nie wiem ile, no trudno mi powiedzieć jakimś procentem, ale będę teraz mówił bez sensu. Nie wiem, 40% z was jest już po robocie. W takim sensie może to się już wydarzyło, jesteś w innym związku i nie możesz tego powiedzieć. I uwaga, nie mówię tego oskarżająco, bo ja sam bym tego nie mógł powiedzieć, no niestety. Mało tego, czystość da się odnowić. Naprawdę. Jest taka moja konferencja, proszę sobie tego posłuchać, nie będę tego wątku teraz rozwijał. Czystość od zysku. Czyli jak to zrobić, żeby wrócić do czegoś. Ale słuchajcie, czy nie ma w tym czegoś pięknego? Nie wiem, może to jest tylko moje, może to jest takie księżowskie myślenie. Może, nie wiem, możliwe. Może jestem indoktrynowany przez wiele lat i teraz mam takie myślenie. Ale ja uważam i bardzo tego żałuję w tej chwili, że gdybym teraz przed jakąś kobietą stanął, to ja bym jej, kurde, nie mógł tego powiedzieć. Że ja bym musiał powiedzieć, słuchaj, no Graszka, wiesz, że cię kocham i wiesz, że ci wszystko oddam. Tylko, że nogi już nie mam, no. No bo dałem Baśce, no. No dałem, no co zrobię, no. I słuchajcie, nie chodzi mi o to, że to w takim razie, no to już jest tak zwane afterbirths, nie? W sensie po ptokach, tak? Nie. Znacie tego? No wiecie co? Nie o to mi chodzi. Tylko jeżeli jesteście jeszcze przed tym, mówię tylko do tych, którzy są przed tym, nie mówię do tych, którzy są po. Do tych, którzy są po, posłuchajcie za czystości z odzysku. Ale ci, którzy jesteście jeszcze przed i może w tej chwili jesteście w związku i może jesteście w takim momencie, gdzie sobie myślicie, a może... Weź, że poczekaj. Weź, poczekaj do tego momentu, kiedy on przed tobą stanie i ty przed nim staniesz i w imię Boże sobie powiecie, wszystko bierzemy i wszystko dajemy. Ja w ogóle kocham to, przepraszam, powtórzę się, to pewnie słyszeliście wiele razy. Kocham to biorę w przysiędze małżeńskiej. Kojarzycie przysięgę małżeńską, nie? Ja, Graszka, biorę ciebie, Marian, za męża. Uwielbiam to biorę tam. Zawsze mnie dziwi, jak to jest, że tam jest biorę. No bo zauważcie, w kościelnych tekstach, jak są te wszystkie takie modlitewno-pobożne, liturgiczne teksty, zawsze słowa są takie podniosłe, nie? Zauważcie, my Pana Jezusa nie jemy, tylko spożywamy. Nie? Mimo, że tam słowa Pana Jezusa są bierzcie i jedzcie, nie? Nie ma bierzcie i spożywajcie, ale my przyjmujemy komunię świętą. Ja to kocham, bo to jest taki kościelny język, nie? Jak ksiądz idzie, to wiadomo, że nie idzie, tylko on kroczy. Ewentualnie on podąża. No, to jest taki kościelny język, ja to uwielbiam. Jak biskupi mają zawsze te zebrania plenarne, nie? To już w ogóle uważam jest hit. Zawsze jak piszą tam, że biskupi się spotkali, o czymś rozmawiali, nie? Jakiś dokument wydali. Zawsze jest napisane, że biskupi pochylili się nad jakąś sprawą, nie? Ja zawsze sobie wyobrażam, jak to wygląda. Że jest taki stół, na środku są kartki i oni tak się wszyscy... No bo nie można powiedzieć, że rozmawiali, albo że przedyskutowali jakiś problem, nie? Tylko biskupi się pochylili. Nie, ja to kocham, nie? Bo w Kościele mamy, no myślę, że zauważyliście, nie? Że Kościół się lubuje w takich różnych słowach, takich fancy słowach. I zauważcie, gdyby tak pójść, to powinno być takie coś, że ja, Marian, przyjmuję cię, Grażyno, do mojego życia. Albo, no nie wiem, jak to się nazwać, ale to jest takie zwykłe, takie chamskie trochę. Takie biorę. Ja zawsze to wyobrażam. Ja mam bardzo dziwną wyobraźnię, ale zawsze jak udzielam ślubów, a ja dużo ślubów udzielam, zawsze mam takie wrażenie, że jak on stoi, to on mówi tak, że on ma w głowie wszystkie dziewuchy, które znał w życiu, nie? I mówi tak, Graszka, no bo była tak, Baśka, Agnieszka, Zośka, Marianna, Krzysiek, no bo to dzisiaj nie... Bo to dzisiaj trochę nie wiadomo, nie? I słuchaj, z całego tego grona, z całej tej bandy, Graszka, biorę ciebie. Po prostu biorę cię z całym dobrodziejstwem inwentarza. Znaczy, nie uważacie, że coś pięknego w tym jest? No bo to jest takie, biorę od ciebie wszystko. Biorę cię, całą cię biorę. I uwaga,
A niektórzy raczej muszą powiedzieć, dobra, nie no, w ogóle super, tylko że nogi nie mam. No nie mogę ci dać, bo komuś innemu dałem. I znaczy uważam, że jest coś pięknego w tym. Ja nie mówię, że to jest najważniejszy argument, ale pomyślcie o tym, czy to, może do was to nie przemawia, jeśli nie, to wybaczcie, no może ja tak mam. Może dlatego, że sam tego nie mam i wiem, że nie mógłbym tego dać. I dlatego mnie to trochę boli. Boli mnie to, że nie mógłbym komuś tak wejść, że wszystko, nie? Ja to lubię to zobaczyć, bo jak się to weźmie, to się mówi, to jest moje. Ja wiem, że to jest egoistyczne, ale to jest jakieś piękne, że ona jest moja. Ja to kocham w takich starszych małżeństwach, to szczególnie na wsiach. Nie wiem, czy macie takich dziadków na przykład. Jak oni uwielbiają mówić, jak się jedzie w odwiedziny, nie? I się mówi to szczególnie, jak ksiądz przychodzi po kolędzie. I się tam pyta, a gdzie mąż jest, nie? A, bo mój stary to coś tam, nie? I zauważcie, nawet jeżeli tam jest mój stary i jest głupi, to tam jest mój. Ja kocham to mój. Mój stary, moja stara. Nie? To jest moje. To jest po prostu on mi to dał na własność. Uwaga, kochani. Macie do dania 100 siebie komuś? Czeka wszystko w was na tego kogoś? Idźmy jeszcze jedną rzecz. Kochani, ja sobie też myślę, że to czekanie do ślubu jest też strasznie pomocne w takim bardzo prostym sensie, w takim, żeby rozbudzać tęsknotę i miłość. Słuchajcie, ja uwielbiam patrzeć na małżeństwa, w sensie na śluby, jak udzielam ślubów, dlatego, że ja od razu widzę, naprawdę, i to nie jest żaden dar nadprzyrodzony, tylko ja od razu widzę, nawet jak ludzi nie znam, rzadko się zdarza, że udzielam ślubów, których nie znam, ale czasem ludzi nie znam, nie? Jak nie mam pojęcia, kim są, tylko tam, nie wiem, raz z nimi rozmawiałem, jak patrzę na nich na ślubie, ja zazwyczaj od razu wiem, współżyli czy nie współżyli przed ślubem. Naprawdę. Znaczy jest coś takiego w postawie ludzi, ja oczywiście mówię, to można odnawiać, nie? Mówię, to można odnawiać, ale kiedy się tego nie odnawia, to widać to w ludziach, że jest pewnego rodzaju taka nuda. Naprawdę. Jak widzę takie czasem małżeństwo, właśnie tworzące się małżeństwo, nie? Które ma w oczach zasadniczo tylko jedną rzecz. Oni siedzą, mówię kazanie, nie? Ja mam tendencję do tego, żeby się rozgadywać. Więc mówię kazanie, mija tam, nie wiem, 10, 15 minuta i widzę, to znaczy w jego oczach, nie? Ale nie tylko. Takie po prostu szkliste spojrzenie, nie dlatego, że się wzruszył, tylko ma takie coś, kończ! Człowieku, kończ! I słuchajcie, to jest czyste pożądanie. Uwaga, to jest piękne pożądanie. Ja wiem, że my w Kościele bardzo często, jak słyszymy, tak nas Kościół trochę niestety czasem uczy, bez sensu zupełnie, że pożądanie zło, nie? No słuchajcie, no nie oszukujmy się, większość z was jak usłyszy seks, to macie natychmiast takie coś, piekło, nie? No słuchajcie, no tak jesteśmy niestety nauczeni zazwyczaj. Zobaczcie, jak w ogóle takie słowa nas dosyć często krępują, nie? A szczególnie właśnie, jeżeli ksiądz też coś tam powie takiego mięsistego na ambonie, nie? To wszyscy już w ogóle tak... Także tak zrobiło się już tak otwarta droga do piekła, nie? Uwaga, nie, pożądanie jest czymś przepięknym. To, że my tak na siebie reagujemy, to, że jak mężczyzna widzi kobietę, piękną kobietę, to reaguje nie tylko emocjonalnie, nie tylko psychicznie, nie tylko myślnie, ale również całe jego ciało do niej się rwie. Uwaga, to jest coś strasznie pięknego. To nie ma nic złego. Znaczy, ja to kocham, tak sobie też opowiadałem już wiele razy. To mi pokazuje, dlaczego warto. Mam taką znajomą parę, oni są już małżeństwo, mają 2 dzieci. Udzielałem im ślubu. Znam ją szczególnie chyba tam, nie wiem, z 7 lat znałem ją przed ślubem. I przez kilka lat ją spowiadałem, dopiero potem poznałem tego męża. I ostatni rok przed ślubem, ona nieustannie, jak żeśmy rozmawiali, tam jakieś tam różnych takich miała pytania i problemy, to przewijało się przez to wszystko takie coś, że ona właśnie strasznie go pragnie, ale w takim sensie czysto fizycznym. Ona była z takiego dobrego katolickiego domu, nie? Mówię dobrego katolickiego w cudzysłowie, czyli nauczona seks, piekło, nie? Czyli jak mam tylko jakieś po prostu myśli, jak mam jakieś wyobrażenia, które mi się tylko w głowie roją, jak mnie coś właśnie pociąga, podnieca, to uciekać w ogóle, koniec świata, nie? I uwaga, nie chodzi, słuchajcie, że dobrze mnie rozumiecie. Jasne, że z tego można zrobić grzech. Nie chodzi mi o to, że nie można. Pewnie, że można. Ale to, że w człowieku jest pożądanie, to, że się budzi, to, że się okazuje, nie ma w tym nic złego. To jest w ogóle coś cudownego. I ona miała straszne do siebie pretensje, bo ona mówi, ojciec, jak ja go widzę, to było moje, tak więcej rok przed tym, oczywiście wcześniej też, wiadomo, że ją pociągał, ale ten rok przed, po prostu wszystko się jakoś tak bardzo obudziło.
I ona mówi, że ja bym go zjadła. Po prostu jak ja go tylko spotykam, ja nie mogę się od niego oderwać, nie? On chce gadać, ja mówię, w ogóle, co za absurdalna sytuacja. Facet chce gadać z nią, a ona mu zamyka usta całowaniem, nie? Mówię, zazwyczaj jest odwrotnie. A on mówi, po prostu ojciec, ja już nie mogę, mówi, po prostu ja nie wytrzymam, nie? I znacie, przyznam szczerze, że byłem po pierwsze ubawiony, ale to było wzruszające. Znaczy, patrzeć na nią, jak w niej się budzi coraz większa, coraz potężniejsza, coraz ogromniejsza tęsknota, również fizyczna, również za ciałem tego mężczyzny. I słuchajcie, ja ich znam, jakby dotrwali do ślubu mniej więcej w czystości, nie? Takim obrazem porównawczym, jak jechali autostradą do ślubu, to były zjazdy na parkingi, nigdy nie zjechali do miasta. Czajmy, o co chodzi, tak? Mniej więcej. Czyli były pewne poślizgi, ale, że tak powiem, kwintesencja została zachowana, co nie? I słuchajcie, ona w tym pragnieniu dotrwała jakoś tam do ślubu, mówię, z jakimiś tam pewnie poślizgami, ale zasadniczo dotrwała. Ja potem jej udzielałem ślubu, to był przepiękny ślub. W takim sensie, jak ja na nią patrzyłem, ja nie byłem w stanie kazania mówić. Dlatego, że ja miałem w głowie to wszystko, co ona mi wcześniej opowiadała. Ja widziałem, jak ona siedzi obok niego i jak ją nosi po prostu, nie? Jak ona ma takie coś jakby, niech się ta msza skończy, niech się ten ślub skończy, te wesela niech się skończą, dajcie mi go wreszcie, nie? Słuchajcie, ja sobie nawet nie próbuję wyobrazić, jakby, co ona z nim zrobiła, nie? To jest prawdopodobnie najszczęśliwszy facet na ziemi. Słuchajcie, uwaga, nie chodzi mi oczywiście o to, że on jej nie pragnął, nie? Tylko po prostu ja ją lepiej znałem, bliżej, więcej z nią rozmawiałem, co nie? Ale słuchajcie, ja uważam, że jest tam coś cudownego. Ja czasem nie mogę, jak widzę, jest ślub i siedzą takie dwa blazery, nie? Słuchajcie, no bo co dla nich ten dzień zmienia? On cokolwiek zmienia? Uwaga, nic nie zmienia. No, poza zobowiązaniami emerytalno-podatkowo-spadkowymi, nie? To rzeczywiście mogą być radykalnie zmieniające. Ale słuchajcie, oni wrócą do domu następnej nocy, no i to będzie taka sama noc jak ostatnich 200. Nie? No będzie trochę lepiej, znaczy, będzie trudniej, bo będą obżarci po weselu. Więc to nie będzie może fajne. Słuchajcie, nie, naprawdę. I jest na to, czy wy na coś czekacie? Mówię teraz do tych, którzy może już mieszkają razem, żyjecie jak mąż i żona i współżyjecie. Coś ten ślub? Ja wiem, że zmieni, oczywiście, bo tam jest sakrament, ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko mówię teraz o innym wątku. W tej rzeczywistości seksualnej to wy na coś jeszcze czekacie? Coś tam w ogóle jest do odkrycia? Coś jest do eksplorowania, do zdobywania, do poznawania? Taka prosta rada. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie razem, o tym będzie mówił Piotrek za miesiąc, więc nie chcę wam o tym mówić, ale jeśli mieszkacie razem i współżyjecie jeszcze, weźcie, zróbcie sobie post do ślubu. Znaczy, z jednego prostego powodu. Rozbudźcie tęsknotę. Rozbudźcie pragnienie i tęsknienie za sobą. I teraz ostatnia rzecz, moi drodzy, lądując. Chciałbym teraz tylko jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, że tak będzie, ale do facetów. Do facetów. Tylko do facetów. Po pierwsze, na tym się lepiej znam, bo ja tego drugiego świata zupełnie nie czaję. A też myślę, że to jest pewien problem. Panowie, w związku z tym, że z naszą seksualnością jest tak, jak jest, w takim sensie ona naprawdę jest strasznie prosta, ona jest naprawdę bardzo prostym działaniem. Ona u nas nie potrzebuje żadnej wielkiej filozofii. To jest naprawdę tyle, nie? My mamy też w związku z tym jeden taki podstawowy problem. Ja to widzę też po sobie, ale to nie jest tylko mój problem. To nie jest tak, że ja mam jakiś problem. Nie. Tylko znam to z gadania naprawdę z tysiącami facetów. Panowie, my w związku z tym, że myślimy, że one mają tak samo jak my, bardzo często, i teraz już mówię nawet o takim normalnym sensie, takim, że już jest małżeństwo i jest seks małżeński, wszystko już jest tak, że tak powiem, legalnie i po Bożemu, nie? To bardzo często nie stwarzamy, panowie, że tak powiem, pewnych warunków i pewnych możliwości, żeby kobieta mogła się otworzyć na tą seksualność tak samo, jak my jesteśmy zawsze otwarci. Dlatego, że my jesteśmy zawsze otwarci. I u nas nie trzeba nic budować, żeby tak było. Panowie, kobieta, to mówię to teraz tylko skrótem, żeby mogła w seksualności z mężem zaznawać radości, satysfakcji, przyjemności, orgazmu, nie bójmy się tego,
żeby mogła zaznawać pełni seksualności w każdym możliwym wymiarze, potrzebuje przede wszystkim jednego. Nie mówię, że jedynego, ale to jest punkt numer jeden. Nie jedyny, ale punkt numer jeden. Potrzebuje poczucia, i przepraszam, drogie panie, że mówię w waszym imieniu, ale mam wrażenie, że naprawdę mam rację. Potrzebuje poczucia totalnego bezpieczeństwa i totalnego przekonania, mówię oczywiście o zdrowej relacji, nie mówię o czymś patologicznym, nie? Tylko o normalnej relacji mężczyzny i kobiety. Potrzebuje przekonania, że on jest, że nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że będzie, że nie skrzywdzi, że kocha, że jeżeli w wyniku tego aktu będzie coś takiego jak potomstwo, to będzie przez niego oczekiwane i cudowne i radosne i że on się tym zajmie. Mówiąc krótko, ona się chce czuć, że tak powiem, ogarnięta i bezpieczna. Kobieta, jeżeli nie ma tego poczucia, nie jest w stanie, panowie, otworzyć się na pełnię seksualności. I jest w stanie odbyć czynność seksualną. To jasne, to wiadomo, no, pewny akt fizyczny oczywiście, że jest w stanie odbyć. Tylko to nie ma nic wspólnego z doświadczeniem seksualności. Kochani, znowu, ja wiem, że statystyka to nie jest prawda, ale ja lubię te badania świeckie. Lubię badania niekościelne. Ponad 60% kobiet w małżeństwach, naprawdę nie Kościół to podał, tylko to są badania z Urzędu Statystycznego. Ponad 60% kobiet nienawidzi seksu małżeńskiego. Czy wy to w ogóle sobie wyobrażacie? Że jedna z rzeczy, która powinna być największym łącznikiem i zjednoczeniem i bliskością w małżeństwie, jest czymś znienawidzonym przez kobiety. Nie mówię, że przez wszystkie. Oczywiście, że nie przez wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo niewielu małżeństwach takie poczucie jest wytworzone. W bardzo niewielu małżeństwach kobieta ma takie przekonanie, że on jest kimś takim. I panowie, my tego nie rozumiemy, bo my tego nie potrzebujemy do seksualności. My nie potrzebujemy tego poczucia z jej strony, że ona jest, że ona się zajmie, że ona nie zostawi, że ona się zaopiekuje i tak dalej, żeby w tą rzeczywistość wejść, bo ona u nas jest czymś innym, panowie. I dlatego apeluję znacznie bardziej do was niż do kobiet. Dajcie jej ten czas. Jeśli nie zbudujecie tego środowiska bezpieczeństwa i poczucia totalnego ogarnięcia u niej, to będzie straszna rzeczywistość w waszym małżeństwie. I uwaga, czasem będzie w ogóle istniała ta rzeczywistość, tylko ona będzie tylko i wyłącznie obowiązkiem, przymusem, powinnością do wykonania dla kobiety. To jakaś masakra w ogóle. Bo jeżeli coś takiego staje się czymś niechcianym, ale robionym, no bo trzeba, to w ogóle masakra jakaś jest. Coś, co powinno ludzi tak zbliżać, tak jednoczyć, tak ich do siebie, w ogóle robić z nimi coś tak niezwykłego, jak to ich tak oddziela, to jest jakaś masakra totalna, uważam. I właśnie dlatego, panowie, szczególnie ten czas dla nas przed małżeństwem, to jest czas, kiedy wy macie się w jej życiu pojawić jako ktoś, kto jej daje te wszystkie zabezpieczenia. Dlatego, że ona tego potrzebuje, a nie tej seksualności w pierwszym rzędzie. Nie chodzi mi o to, że seksualność nie jest ważna dla niej. Tylko panowie, tą seksualność to zrobicie, tego się naprawdę nie musicie uczyć. Jak jest to jakiś chłop, który jest przekonany, że się musi nauczyć, no to przyjdź z zakrystii, ja ci opowiem wszystko w 2 minuty, No tak, panowie, tak kochać potraficie, bez żadnego problemu, naprawdę. My bardzo łatwo potrafimy i to jest, uwaga, to jest okazywanie miłości, nie chodzi o to, że nie. Okazywanie miłości seksualnie i jest okazywanie miłości, uwaga. Ale to, panowie, umiecie. Niestety nie umiecie 50 000 innych rzeczy. Przepraszam, że tak mówię, nie umiemy. Ja nie chcę mówić o was, ja mówię również o sobie. Nie umiemy. I niestety błędem mężczyzn jest bardzo często przekonanie, ale przecież ja właśnie tak jej okazuję największą miłość. Ja chcę tylko dla niej dobrze. Znaczy dla siebie też, ale naprawdę chodzi mi tam o nią. I naprawdę może ci chodzi o nią, uwaga, tylko że ona nie tego potrzebuje. Jak ona nie ma tego zapewnionego, tego dookoła wszystkiego, to będzie dla niej mordęga. To się może stać nawet fizycznie przyjemnym aktem. Tylko ona to znienawidzi za 10 lat. Mówię wam, gwarantuję wam to. Słuchajcie, ja to nieustannie widzę. Nieustannie. I to nie jest, ja wiem, że teraz to brzmi, no właśnie, przyszedł ksiądz i straszy, tak? Jak będziemy żyć w nieczystości, to potem się znienawidzimy. Uwaga,
Przepraszam, nawet jeżeli to brzmi jak po prostu straszenie księdza Zambony, to tak jest, bo ja ciągle o tym słucham. Dlaczego? Bo nie zostało stworzone to środowisko bezpieczeństwa, zaufania, przyjęcia, przygarnięcia, totalnego przekonania, on jest, będzie, nigdy nie pójdzie i tak dalej. Jak będzie miała wasza kobieta takie przekonanie, uwaga, a takie przekonanie można mieć naprawdę dopiero w jednym momencie, kiedy on powie zawsze do śmierci z tobą i już nigdy inaczej. Uwaga, no właśnie wtedy jest, ja nie mówię, że to już wszystko załatwia, ale to jest początek tego. Właśnie to, no ale tego się przecież potem nie da rozwiązać, jak to zrobi w kościele. Uwaga, no właśnie. No właśnie. No właśnie tym jest to zobowiązanie, że on ci mówi, ja się właśnie tym związuję. I wiadomo, że potem i tak się może popsuć, nie? Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale przynajmniej jest pewien start do tego, kiedy on mówi, tak, właśnie to ci daję ci całkowite prawo, że ja nigdy, ja zawsze, nigdy nie opuszczę, zawsze będę. Tym jest właśnie to, co robimy z Bogiem w tym sakramencie. I to może być pewnym początkiem budowania w niej totalnego takiego przekonania. I oczywiście, że to się powinno dokonać wcześniej. Ten ślub powinien być tylko kulminacją tego. Tylko panowie, bez tego, przepraszam za to wyrażenie, ale po prostu won z łóżka. I nawet jeżeli jesteście mężami, jest to trochę małżeństw. Panowie, ci, którzy jesteście w małżeństwach, jeżeli nie budujecie w małżeństwie takiego przekonania waszej kobiecie, że ona ma takie przekonanie, panowie, spadł was jej łóżka. I mówię poważnie teraz zupełnie. Zbudujcie to przekonanie, dajcie jej tą pewność, wtedy jak najbardziej, tam się ładujcie rękami, nogami, czym tam macie. Oczywiście, że tak. Ale jeśli nie ma tego, to się nie dziwcie, że to jest jakaś trudność dla niej. Jeśli wasze małżeństwo przeżywa full trudności na wszystkich innych poziomach, nie? Po prostu prawie się już rozstajecie. A to mówisz, no właśnie, no bo tam to nie działa w tym rejonie, po prostu w seksualności to już zupełnie jest rozwałka. No pewnie, że jest, bo nie może nie być. Kochani, tyle. Chciałem, żebyście spróbowali trochę tych różnych wątków sobie przemyśleć. Nawrzucałem wam trochę różnych kierunków. Z niektórymi się pewnie zgodzicie, z innymi nie. To jasne. Chciałbym, żebyście tylko o tym sobie pomyśleli. Szczególnie, jeżeli jesteście w jakichś związkach i może podejmujecie decyzję współżyć, nie współżyć, a może współżyjecie, to chciałbym, żebyście pomyśleli, na pewno warto to kontynuować, czy może niekoniecznie. Może by sobie tak zrobić przerwę. Tylko o tym pomyślcie. Co zdecydujecie? Wasze życie. Nie mam żadnego prawa wam mówić, jak macie żyć. Pan Bóg to ma prawo, ale ja nie Pan Bóg. Pomyślcie o tym. Jeżeli tylko to zrobicie po tej konferencji, że trochę zapytań zadacie, wystarczy. Jakiekolwiek potem będą wasze decyzje. Natomiast uważam, że jest coś bardzo pięknego w tym kościelnym pomyśle. Zakończę ostatnią rzeczą. Ja się o tym przekonałem w jednej bardzo takiej dziwnej sytuacji. Ja jak już byłem w zakonie, to studiowałem przez 2 lata reżyserię teatralną na PWST w Krakowie. To było bardzo dziwne, to było 2 lata mojego życia, ale bardzo piękne, bardzo dobrze je wspominam. I pamiętam tą taką nocną rozmowę z taką aktorką. Ja wtedy byłem na 2. roku reżyserii, już byłem księdzem wtedy. Byłem na 2. roku reżyserii, ona była na 4. roku aktorskiego. I robiłem z nią, nie wiem, jak się orientujecie w szkołach teatralnych. W szkołach teatralnych większość egzaminów polega na tym, że nie ma oczywiście żadnej teorii, tylko dostajesz grupę aktorów i musisz z nimi zrobić coś, co ci każą zrobić, nie? Żeby pokazać, jakie masz umiejętności robienia sceny. Więc dostałem na 2 tygodnie grupę aktorów, na tym to polega, że zaraz na 2 tygodnie siedzisz z nimi po 124 godziny na dobę w teatrze i robisz z nimi scenę, co nie? I była tam taka dziewczyna, właśnie to była na 4. roku, no aktorka już taką pełną gębą, nie? Kończąca szkołę teatralną, więc całkowicie też uruchomiona fizycznie i tak dalej, w dobrym sensie, nie? Jakby totalnie świadoma swojego ciała i tak dalej. Miała chłopaka, zresztą też ze szkoły, mieszkali razem, współżyli i tak dalej, co nie? No i robimy tam scenę, tam po jakimś tygodniu. Zostało tak, że zostałem tylko z nią. Miałem taką scenę monologu tylko z nią. I przez tam całe popołudnie i wieczór siedzieliśmy nad tą sceną i potem jakoś tam, nie wiem, o 23 skończyliśmy i zaczęliśmy gadać. Tak tam coś tam, tak po prostu, nie? Skończyło się na tym, że tam chyba do 6 rano siedzieliśmy. To było w Teatrze Starym w Krakowie.
I poszło właśnie w taką rejon czystości, kościelnej nauki, antykoncepcji, o czystości małżeńskiej i tak dalej. I przez całą noc gadaliśmy o tym, co nie? Ja próbowałem jej opowiedzieć, na czym to polega, dlaczego uważam, że tak jest dobrze, że tak jest źle, że to jest coś niedobrego i tak dalej. Miałem za to też świadomość, nie? Że gadam z aktorką totalnie świadomą swojego ciała, żyjącą z mężczyzną, mieszkającą przed ślubem, współżyjącą i tak dalej, co nie? W ogóle to było strasznie fajne, bo ona jest w ogóle strasznie fajną kobietą, ta aktorka. I słuchajcie, w okolicach 6 rano, jak już skończyliśmy, ona powiedziała takie coś i to ja będę do końca życia pamiętał i to jest dla mnie jeden, myślę, z argumentów za. Ona mówi tak, Aleś, słuchaj, mówi, no jeśli to jest tak, jak ty mówisz, w sensie, że to do tego prowadzi, nie? Że dzięki temu, ja tam mówię, no to było prawie 7 godzin gadania, więc ja tam powiedziałem znacznie więcej niż tutaj, co nie? Że takie i takie rzeczy z tego się mogą wziąć, że taka więź się może narodzić, że to są takie zagrożenia, które sprawiają, że ludzie takie rzeczy się tam dzieją, nie? Nieważne. I ona mówi, jeśli to tak jest, to mówi tak, to się po pierwsze nie da. I mówi, ja tak nie umiem, ale ja bym strasznie tak chciała. W sensie, że jeśli to tak jest możliwe, że to tak można ze sobą zbudować, mówi, ja tak nie umiem. Mówi, to jest za dużo dla mnie. Mówi, jakby, no nie jestem w stanie w tej chwili, jakby. To jest dla mnie coś, co mnie przekracza. Ale mówi, strasznie bym tak chciała. Znaczy, dla mnie, ja będę jej twarz po prostu do końca życia pamiętał, z taką tęsknotą w oczach, że to byłoby super, tylko mnie nie stać. I uwaga, to jest genialna postawa. Wiecie, co ona oznacza? To idź do Pana Boga i powiedz Mu, żeby Ci dał. Właśnie na tym to polega. Ona doszła dokładnie do najważniejszej rzeczy życiowej. Tego się nie da bez Boga zrobić. I właśnie dlatego z tym do Niego przychodzimy. 4 lata temu udzieliłem im ślubu. Są już małżeństwem kościelnym, mają 2 dzieci, jedno w niebie, drugie tutaj. Żyją w tej chwili, że tak powiem, po katolicku. W niej to pragnienie w końcu też przeszło w coś takiego. Tylko to, co mi się najbardziej spodobało, to ta jej niemoc. Taka jej właśnie, że to jest super. Tylko jak to zrobić? Tak. Właśnie dlatego on jest tak bardzo w tym potrzebny. Jeśli ktoś z was jest przekonany, ja se sam to zrobię. Ja se poradzę. W porządku. Do zobaczenia za 20 lat, ale w porządku. Mam nadzieję, że macie na tyle przyzwoitości, że wiecie, że to nie da się tak samemu zrobić. Że to się nie da samemu kochać. Że już to wiecie, że już się przejechaliście, że nie potraficie. Jeśli tak, to jesteście w super pozycji. Właśnie tu się zaczyna trampolina do tego, żeby on to zrobił. Amen.